Witajcie! W dzisiejszym odcinku zobaczycie, w jaki sposób udało mi się naprawić wzmacniacz audio, który dostałem w formie kilku płytek przeznaczonych do rozlutu. Zapraszam do oglądania. Cała historia zaczyna się od paczki podesłanej przez jednego z widzów, w której znalazłem kilka płytek sprawiających wrażenie pochodzenia z tego samego urządzenia. Po chwili szukania udało mi się ustalić, że jest to, a właściwie był, wzmacniacz audio w klasie D przeznaczony do kina domowego. Nabrałem ochoty na sprawdzenie, czy po złożeniu ten sprzęt jeszcze zagra. Po uzupełnieniu uciętej taśmy połączeniowej płytki dało się połączyć w jedną spójną całość. Po podłączeniu do zasilania sprzęt dawał oznaki życia, więc zadowolony z siebie podłączyłem głośnik, ale jedyne co wtedy usłyszałem to grobowa cisza. Niedługo potem zorientowałem się, że chyba byli tu przede mną jacyś partacze, bo jeden z układów był wlutowany po prostu krzywo. N jak nałód pierdol! Na tyle, na ile się dało, poprawiłem to lutowanie i ponownie odpaliłem sprzęt. Teraz w głośnikach dało się usłyszeć łagodny szum. Co prawda na wyświetlaczu nic się nie pojawiło, ale nie była to dla mnie żadna przeszkoda. Zacząłem na ślepo wciskać przyciski, sprawdzałem różne wejścia audio, aż trafiłem na to właściwe. Matko boska, gówno żyło! Czyli co, sprzęt działa, kończymy odcinek i do następnego. No nie do końca. Cały czas nie działa wyświetlacz. Mamy tutaj klasyczny wyświetlacz VFD. Czas przyjrzeć mu się bliżej. Pierwsza moja myśl po wcześniejszych tego typu naprawach padło zasilanie żarzenia wyświetlacza. Jest ono podawane przez tranzystor, który z niewiadomych przyczyn się nie załączał. Nie chcę podać zasilania? To ja je podam, po prostu zwierając ten tranzystor. Teraz w ciemności wyraźnie było widać, że obwód żarzenia faktycznie się żarzy, ale wyświetlacz dalej jest martwy. Może więc się zapowietrzył. W rogu wyświetlacza jest substancja, która nas o tym poinformuje. W razie zapowietrzenia stanie się biała. Ale ona zdecydowanie biała nie jest, więc wyświetlacz nie wygląda na uszkodzony. Może sterownik wyświetlacza nie dostaje któregoś napięcia. Wymaga on dwóch napięć, 5,6 V oraz minus 34 V. Pierwsze jest ok, spadek jest przez to, że ono idzie przez diodę. Drugie trochę zaniżone, ale także w granicach normy. Zasilanie wydaje się w porządku, więc kopiemy głębiej. Może coś jest nie tak z komunikacją. Podsłuchałem tą komunikację analizatorem stanów logicznych, kiedy sprzęt się uruchamiał, no i zobaczmy, co my tu mamy. Na początku wygląda na to, że główny procek wysyła do sterownika wyświetlacza kilka pustych bajtów, może w celu jego resetu. Dalej mamy coś, co wygląda na dwie komendy po 3 bajty każda. Taki format mają wszystkie komendy wysyłane do sterownika. Dalej mamy sporo komend, w których pierwszy bajt jest zawsze o jeden większy od pierwszego bajtu komendy poprzedzającej. Dwa kolejne bajty zawsze są zerami. Pierwszy bajt wygląda na adres rejestru, a dwa kolejne na wartość tam wpisywaną. Główny procek najprawdopodobniej zeruje rejestr sterownika. Nie widzę tu żadnych nieprawidłowości. Przed kolejnymi komendami występuje dłuższa przerwa, w czasie której zapewne odbywa się rozruch reszty płyty. Kolejne komendy wyglądają podobnie, tyle że pierwszy bajt ma większą wartość, a bajty występujące po nim nie są zerami. Zaryzykuję stwierdzenie, że do rejestrów sterownika odpowiedzialnych za wyświetlany obraz wpisywane są domyślne wartości. Później mieliśmy coś, co wygląda na nabijanie konkretnych wartości do rejestrów konfiguracyjnych. Tego już nie pokazuję. Rzućmy okiem na coś ciekawszego. Zobaczmy, co dzieje się przy kręceniu gałką głośności. Mamy tu oczywiście sporo komend decydujących o tym, co się w danym momencie wyświetla. Najciekawsza jest przedostatnia z nich. Wysłane wartości to 0C, C7, 0C. Nie są one ciekawe same w sobie, ale jak spojrzymy na tą samą komendę w poprzednim pakiecie, to okaże się, że tam te wartości wynosiły 0C, C3, 0C. Zmienił się jedynie środkowy bajt, a cała reszta komend pomiędzy pakietami jest identyczna. Dokładnie tego się spodziewaliśmy. Kręcenie gałką głośności najczęściej powoduje zmianę jednej cyfry na wyświetlaczu, pokazującej nastawę głośności. Komunikacja także wygląda w porządku. Ja wiem, że można to było stwierdzić po kilku pierwszych przebiegach, ale drążyłem temat dalej z czystej ciekawości. Kontynuując poszukiwanie, pomyślałem, że być może na płytce z wyświetlaczem jest jakiś zimny lód. Zacząłem poprawiać luty i przy okazji sprawdziłem większość elementów. Postanowiłem także przelutować sterownik wyświetlacza. I to był zły pomysł. Oj, bardzo zły.
Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę. Układ był przytwierdzony na jakiś zapieczony klej i kiedy przyłożyłem w końcu odpowiednio dużą siłę, aby ten klej odpuścił, razem z układem z laminatu odeszło kilkanaście ścieżek. Przez to regeneracja płytki wydłużyła się o 2 godziny i 15 połączeń cienkim drutem. Udało mi się jakoś odkręcić to partactwo i zrobić z niego sztukę. Ale najważniejsze, czy ta regeneracja coś dała? No właśnie nie. Wyświetlacz cały czas był martwy. ale przynajmniej odkryłem coś ciekawego. W kompletnej ciemności wyświetlacz minimalnie się świecił i było to bardzo niestabilne. Mimo to przy zmianie głośności dało się odczytać napis Volume i zmieniającą się nastawę głośności. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że zarówno wyświetlacz, jak i jego sterownik są sprawne. Pojawia się teraz pytanie, co w takim razie nie jest sprawne? W powietrzu coraz mocniej był wyczuwalny aromat absurdu. Płytka z wyświetlaczem zaczęło przypominać pająka, a na stole co i raz przybywał jakiś nowy zasilacz. Do rozwiązania tej zagadki nie wystarczył fabryczny zasilacz wzmacniacza. Pierwszy zewnętrzny zasilacz pozwalał mi eksperymentować z napięciami zasilającymi wyświetlacz. Nieduży transformatorek zasilał żarzenie wyświetlacza prądem zmiennym zamiast stałego. Ostatni zasilacz dawał napięcie 3,3 V zasilające sekcję cyfrową. Na płycie z niewiadomych przyczyn padł stabilizator dający to napięcie i trzeba je było tymczasowo podać z zewnętrznego źródła. Po długich godzinach walki w końcu znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego wyświetlacz wciąż nie działał. Musiałem poznać dokładną zasadę działania tego typu wyświetlaczy i teraz sobie ją omówimy. Jeżeli mieliście wcześniej do czynienia z lampami elektronowymi, to temat będzie Wam znany, bo wyświetlacz VFD to na dobrą sprawę taka wyspecjalizowana niskonapięciowa lampa. Na samej górze znajduje się obwód żarzenia, czyli bardzo cienkie druciki, które rozgrzane do czerwoności emitują elektrony. Pod nimi znajduje się siatka, która blokuje albo przepuszcza te elektrony w zależności od tego, na jakim jest potencjale. Pod siatką znajdują się segmenty, które mogą przyciągać albo odpychać elektrony przepuszczone przez siatkę. Elektrony, uderzając w segment, powodują jego świecenie. Aby obwód żarzenia się żarzył, jest podłączony do niskiego napięcia wynoszącego kilka voltów. Aby elektrony zostały przyciągnięte do siatki, musi być ona dodatnia. Oczywiście dodatnia względem czegoś. Źródło napięcia nie może sobie wisieć w powietrzu. Siatka musi być dodatnia względem obwodu żarzenia. Teraz większość elektronów przelatuje przez siatkę w stronę segmentów. A co jeżeli chcemy te elektrony zablokować? Podpięcie siatki do tego samego potencjału co obwód żarzenia nie wystarcza. Teraz siatka jest neutralna dla elektronów, a powinna je odpychać. Odpychanie uzyskamy poprzez lekkie obniżenie potencjału siatki względem obwodu żarzenia. Teraz niezależnie od tego jak wysterujemy segmenty, nie zaświecą się one, bo nie mają czego przyciągać. Elektrony są blokowane na siatce. Pozwala to na sterowanie danego segmentu we wszystkich cyfrach jednym sygnałem. To od siatki nad daną cyfrą zależy, czy segmenty będą się świecić, czy też nie. Dzięki temu oszczędzamy na połączeniach. Nazywa się to multipleksowaniem. Tam, gdzie nie jest ono potrzebne, można dać wyświetlacz bez siatek, czyli taki, w którym każdy segment ma oddzielne wyprowadzenie. Zobaczmy teraz, co trzeba zrobić, aby zaświecić poszczególne segmenty. Na pewno trzeba podpiąć siatkę nad daną cyfrą do dodatniego potencjału, aby przyciągała elektrony. Większość elektronów przelatuje teraz przez siatkę w stronę segmentów. Jeżeli segment jest ujemny względem obwodu żarzenia, elektron zostanie odepchnięty. Natomiast segment dodatni przyciągnie elektron i zaabsorbuje go, wywołując świecenie. Elektrony, czyli prąd, płyną sobie w zamkniętym obwodzie. Zaczynają od obwodu żarzenia, przechodzą przez siatkę i kończą na segmentach. Potem wylatują z obwodu żarzenia i tak w kółko. Teraz jeżeli z jakiegoś powodu ten obwód się przerwie, przepływu prądu po prostu nie ma i nie będzie. W takim przypadku te minimalne świecenie się, które widzieliśmy w ciemności, wynika z bardzo małych pojemności występujących w układzie. Ma tutaj też znaczenie elektrostatyka, bezwładny dryf elektronów z obwodu żarzenia itd. Stawiam tutaj bardzo mocną hipotezę. Najprawdopodobniej mamy gdzieś przerwę w obwodzie i pozostało ją znaleźć. Obwód żarzenia łączy się z napięciem dla siatek i segmentów przy użyciu rezystora 100-ohmowego oraz zenerki. Malutki rezystorek siedzi sobie tutaj. Wylutujmy go i zmierzmy jego wartość.
Wadliwy rezystor z impetem wylatuje z obwodu, na jego miejsce szybko wskakuje nowy i trzymajcie kciuki. Nic więcej tutaj nie mierzę, od razu odpalam sprzęt. Trafiliśmy bezbłędnie. Sprawca został złapany i trafia do kroniki, zaraz obok słynnego rezystora z laptopa. W końcu możemy delektować się łagodną poświatą wyświetlacza w ciemności i jego niepowtarzalnym klimatem. No i przede wszystkim da się z tego wzmacniacza w końcu normalnie korzystać. A pamiętacie ten tranzystor, który nie chciał podawać zasilania żarzenia i musiałem go zewrzeć? I już nie muszę tego robić. Tamten problem także był spowodowany przerwą w obwodzie. Od początku czułem, że musi mieć on coś wspólnego z całą tą sprawą. No i miałem rację. Czysto sportowa naprawa zakończona sukcesem. Czy było warto? Zdecydowanie tak. Ludzie często pytają się mnie, skąd ja mam tyle wiedzy. Otóż ogromna jej część pochodzi z doświadczeń takich jak to przedstawiane w dzisiejszym filmie. Najważniejszym elementem jest tutaj nieugiętość i ciągłe zadawanie pytania dlaczego. Przykładowo, dlaczego warto zasubskrybować ten kanał? I już odpowiadam. Między innymi dlatego, że na naprawę czekał u mnie kolejny wzmacniacz i pewnie nie chcielibyście tego przegapić. Zachęcam także do zostawiania łapy w górę oraz dyskusji w komentarzach. Z mojej strony to już wszystko, więc do zobaczenia w kolejnych materiałach.